Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego filmu i wejść w program Patron. Witam moi kochani. Dzisiaj zmierzymy się z czymś zupełnie nowym. Zaproponuję Wam namalowanie kobiety, postaci, jednak nietypowymi technikami. Najpierw wykonamy rysunek węglem drzewnym, który jest bardzo kruchy, ale jest bardzo fantastycznym materiałem plastycznym. Przed wykonaniem rysunku jednak należy wykonać tło i dobrze go wysuszyć. Naszym tłem dzisiaj będzie taki kolor bardzo zbliżony właśnie do cielistego. Następnie będziemy pracować szpachlami, pędzlami, aż wykonamy tego typu bardzo ciekawą, nowoczesną pracę. Praca jest w zasadzie namalowana z niewielu kolorów. Głównie tak naprawdę jest podkład tła, biel, czerń, jak widzicie, ale dzięki temu, że jest fakturowa, dzięki temu, że jest mocno kontrastowa, również jest taka ściągająca wzrok, a zarazem stonowana. Praca, tak jak już wspomniałam, wykonywana była kilkoma narzędziami, ale również i sprayem akrylowym na koniec, gdzieniegdzie, także warto sobie przygotować taki spray. Oczywiście pędzle nylonowe, szerokie, płaskie, małe kałaneczki, wąskie, dwie szpachelki, głównie praca tą dużą szpachelką, piątką, odrobinę również mniejszą. Jeśli chodzi o węgiel, proponuję taki po prostu zwykły, najzwyklejszy, kruchutki węgiel w takich pałeczkach. Do tego przyda się oczywiście gumka. Możecie również używać czasami takiego węgla w ołówku, no ale on już się tak nie rozmazuje fantastycznie, właśnie jak ten drzewny. Ten drzewny można oczywiście łamać na kawałki, tak jak będzie Wam wygodniej. Będziemy również pokazywać, w jaki bardzo prosty i bardzo tani sposób zabezpieczyć rysunek, zanim zaczniemy malować farbą i wodą. Bo oczywiście, skoro węgiel doskonale się rozmazuje, tym bardziej będzie się rozmazywał pod wpływem wody. Co zrobić? Za chwilę się przekonacie. Zapraszam do oglądania filmu. Dzisiejszy obraz ma format 60 na 80 cm, więc całkiem spory, jak widzicie. Zaczęłam od tego, że pomalowałam tło na jednolity kolor. U mnie to tło jest w kolorze takiego naturalnego beżu, troszeczkę takiego fluidu ciała. Czasami nazywany jest to kolor fleszu. Ja wykonałam go sama z dużej ilości bieli, odrobiny czerwieni, czerni i ochry. Możecie oczywiście sami wykonać ten kolor, on nie musi być identyczny. I został narzucony taki pierwszy podkładowy rysunek postaci po prostu ołówkiem. Będziemy na początku pracować węglem. Tym razem węgiel. Ja wybieram taki węgiel drzewny, kruchy, w pałeczkach. On się doskonale rozciera. Wzięłam oprócz tego jeszcze węgiel w ołówku, który daje mi możliwość takiego precyzyjnego popracowania. Przyda nam się również gumka być może i coś takiego śmiesznego. To jest taki jakby papierowy ołówek zastrugany, który służy nam po prostu do rozmazu. Gdybyście kupowali taki sobie zestaw węgli, to zazwyczaj taki śmieszny papierowy ołóweczek w tym zestawie znajdziecie. Zaczniemy od wykonania właśnie takiego rysunku, ponieważ chciałabym połączyć
kilka technik w dzisiejszej pracy, pokazać Wam, że doskonale możemy łączyć techniki rysunkowe, czyli takie typowo graficzne, w połączeniu z Blade Runem, czyli z płótnem, z farbami. No warunek jest jednak jeden. Musimy w jakiś sposób później ten węgiel zabezpieczyć, bo on jest bardzo sypki, kruchy i natychmiast się rozmazuje, a tym bardziej pod wpływem wody. Jest na to bardzo prosty sposób. Oczywiście są w sklepach fiksatywy tak zwane, które służą właśnie do zabezpieczania rysunku na wszelkich powierzchniach, ale one są, powiem szczerze, bardzo drogie. Jest na to dużo łatwiejszy sposób, który często stosuję, a mianowicie zwykły lakier do włosów. Także możecie sobie przygotować również taki lakier i później delikatnie pokażę Wam, w jaki sposób taki rysunek przed malowaniem zabezpieczyć. Bierzemy się więc do roboty. Poparcie taki węgiel w ołówku daje nam oczywiście taką możliwość precyzyjnego popracowania, natomiast on nie będzie tak łagodnie, tak delikatnie się rozmazywał jak ten węgiel po prostu zwykły drzewny. Dlatego ja bardzo lubię pracować właśnie tym węglem. On mi daje taką od razu możliwość położenia pięknego, mocnego światłocienia. I tutaj wykonamy sobie rysunek twarzy, która tutaj będzie ważnym elementem, takim mocno szczegółowym w tej naszej pracy. Cały obraz będzie taki bardzo stonowany i bardzo delikatny, jeżeli chodzi o samą kolorystykę. Chciałabym, żeby mocno był w takim klimacie czarno-białej pracy, takiego jakby zdjęcia troszeczkę czarno-białego. Natomiast pojawią się też te kolory troszeczkę takie delikatne, pastelowe, naturalne, między innymi po to właśnie był ten cały podkład tutaj pokazany. Możemy troszeczkę zabarcie zdmuchiwać czasami, kiedy będzie nam się bardzo już pyliło. No ten węgiel jest tak bardzo kruchym materiałem, ale oczywiście bardzo wdzięcznym, tylko czasami po prostu będą nam takie drobiażdżki gdzieś tam opadać, ale to nie jest naprawdę żaden problem. Później będziemy sobie tą pracę jeszcze malować, także podprowadzamy odpowiednie dodatkowe kolory. Praca będzie dzięki zastosowaniu tego węgla taka przy okazji graficzna i bardzo ciekawa, zobaczycie. Ja tutaj zaznaczę sobie na przykład profil twarzy poprzez pokazanie czarnej od razu płaszczyzny. Od razu bardzo szybciutko, poparcie ładnie wyłonił nam się tutaj ten profil. Musimy pamiętać oczywiście o tym, żeby delikatnie zaznaczać sobie światłocień według oczywiście twarzy, tak jak nam się układają kształty na twarzy anatomicznie. Na to trzeba bardzo zawsze zwracać uwagę. Gdzieś pojawi się uszko na tej wysokości i zarysowana ładnie żuchwa. To będzie twarz kobiety, więc ona musi być taka w miarę delikatna, pamiętajcie. I po tej stronie to samo, pod kapeluszem pojawią nam się ciemne włosy, mocno kontrastujące z resztą. Dobrze jest wykonywać taki rysunek w rękawiczkach, od razu później możecie je zmienić, zdjąć do malowania, nie będzie problemu z odmyciem rąk. Taki węgiel możemy bardzo ładnie położyć sobie zupełnie poparcie na płasko i bardzo szybko, niezwykle efektownie pokrywać sobie praktycznie całe płaszczyzny, dosyć duże. Nie rozmazując go całkiem, można zostawiać niektóre elementy, one naprawdę bardzo ładnie, ciekawie, tak efektownie wyglądają. Można go oczywiście łamać na mniejsze kawałki, wówczas praca jest jeszcze bardziej precyzyjna. Zrobimy jakiś piękny, ozdobny kwiat na kapeluszu. No i tutaj niech będzie pasek.
Tutaj troszeczkę pokażemy jeszcze rondo, które będzie lekko ocienione z tej strony. Dzięki temu kapelusz również stanie się bardziej trójwymiarowy. Będę chciała, żeby kapelusz był bardzo jasny razem z bluzeczką. I pod spodem też troszeczkę cienia oczywiście. Tutaj delikatny fragment szyi wystającej. No i troszeczkę jeszcze światło cienia tutaj przy kości policzkowej. Oczu nie widać akurat tutaj, ponieważ są zupełnie poparcie zakryte w cieniu kapelusza. Widać głównie tutaj fragment lekko pochylonej główki, fragmencik nosa, który też jest jeszcze od góry gdzieś tutaj zacieniony. No od dołu też oczywiście trzeba lekko zacieniować. Usta. No i przechodzimy sobie tutaj do zaznaczenia bluzeczki. W bluzeczce nie chciałabym zbyt dużo tutaj pokazywać czerni, ponieważ tak jak wspominałam, będzie ona jasna. Pokażemy tylko odrobinę gdzieś światło cienia, tak aby ten rysunek tak już analogicznie pojawił nam się po całej postaci. Tutaj będzie taka ozdobna bluzeczka, pojawi nam się kokarda wywiązana. No i tutaj przyciemnimy sobie taki ładny fragment ciemnych, spływających włosów. Praca będzie troszeczkę taka również abstrakcyjna, delikatna, niedosłowna w każdym bądź razie. Dzięki temu wykonamy ją szybko, a zyska nam dużo na takiej lekkości. Łapka w kieszeni. No i gdzieś fragmencik jeszcze po drugiej stronie kołnierzyka, ponieważ bluzeczka jest tutaj rozpięta, pojawia się cień. Gumka. Czasami gdzieś za mocno popracujemy sobie samym węglem i trzeba delikatnie zetrzeć niektóre miejsca. Więc zobaczcie, jak fantastycznie ten węgiel współpracuje z gumką. Zobaczcie, bardzo szybko, bardzo efektownie pojawiają się piękne światełka tam, gdzie chcemy je dodatkowo wydobyć. To już taka ładna, precyzyjna jest w tym momencie, zobaczcie, zabawa taka graficzna tak naprawdę. Może się okazać, że gdzieś kawałek brudki nam uciekł, chcemy gdzieś na przykład uszko delikatnie wyciągnąć. Ta gumka wspaniale w tym momencie nam jeszcze pracuje, ściera, zanim oczywiście nie zostało to zalakierowane. Możemy sobie na dowolne sposoby jeszcze manewrować. Zrobimy je przy okazji kolczyka gumką w uchu, popatrzcie. Już jest bardzo ładne, jasne miejsce. Możemy tutaj rand kapelusza pokazać bardziej wyraziście, rozjaśnić w niektórych miejscach bluzeczkę. Możemy pokazać nawet guziczki w niektórych miejscach samą gumką i już mamy jakieś ładne elementy ubioru. To, co nie jest nam potrzebne, po prostu delikatnie przecieramy. Możemy również rozcierać w bardzo ciekawy sposób, tworząc również jakieś poparcie graficzne elementy, na przykład choćby we włosach. Możemy pokazać, że kobieta ma kręcone, delikatne włosy i zaledwie kilkoma kreskami już wprowadzamy takie skręty ciekawe. No dobrze, ostatni podmuch. I teraz wypadałoby, tak jak już powiedziałam wcześniej, zabezpieczyć naszą pracę. Ona jest bardzo ciekawa i w zasadzie na tym etapie moglibyśmy poprzestać, powiedziałoby wiele osób, ale ja chciałabym Wam dzisiaj jednak pokazać kilka technik łączonych i zobaczycie, jak to naprawdę ciekawie współpracuje. To jest lakier do włosów, możecie sobie naprawdę kupić najtańszy, najzwyklejszy lakier i teraz delikatnie
musimy zrobić takie zabezpieczenie pracy, ale to nie wystarczy. Trzeba przesuszyć, za chwilę będzie suszarką, tak żeby jedna warstwa przeschła i co najmniej 2-3 takie warstwy. Przejeżdżamy potem lekko czystą ręką, sprawdzamy, czy na pewno nigdzie nie brudzi i dopiero mamy pewność, że praca została zabezpieczona. Więc przerwiemy na chwilę i wykonamy sobie właśnie co najmniej 2-3 razy taką pracę. Kilkakrotnie pokryłam obraz warstwą lakieru w trakcie suszenia i dobrze by było, gdybyście w trakcie suszenia właśnie psiukali sobie tym lakierem, dlatego że jeżeli zrobicie to bez suszarki i dacie zbyt dużo, to mogą pojawić się zacieki. Pamiętajcie o tym, dobrze jest trzymać sobie suszarkę i w trakcie po prostu podsuszać, kiedy tym lakierem się posługujemy. Zobaczcie, w tym momencie nic już się nam nie rozwiązuje. Cała praca jest dobrze zabezpieczona i teraz dopiero możemy śmiało właśnie na tym wprowadzać sobie farby akrylowe. Niewiele kolorów nam będzie potrzebnych, tak jak już wspominałam, potrzebujemy przede wszystkim biel, czerń, ponieważ praca będzie taka właśnie sauté, graficzna, bardzo lekka i zobaczycie, jak fantastycznie będzie świecić się tak naprawdę biały kolor na tym tle. Mamy wyciągnięty od razu w zasadzie kolor skóry, dzięki temu, że zastosowaliśmy właśnie w takim odpowiednim odcieniu tło. Oprócz tego jeszcze mam tutaj wyciśniętej troszeczkę takiej farby bardzo jasnej żółci. No i kolor tego właśnie tła, który przyda mi się tutaj do wprowadzenia takiej mocnej szpachli. Praca, tak już powiedziałam, będzie bardzo, bardzo taka lekka. Odrobina być może czerwieni, na wszelki wypadek, ale może niekoniecznie. Mam teraz szpachlę, moja ulubiona szpachelka, to jest 5, popatrzcie, taka wielkość szpachli. W razie czego jeszcze mniejsza szpachelka do bardziej precyzyjnych elementów. Tutaj mam pędzle nylonowe, no oczywiście taki płaski nylonowy do tła, który może się również przydać, troszeczkę precyzyjnych, drobniejszych pędzli i ewentualnie do takiego już psiuknięcia pod koniec taki spray akrylowy. Ja kupuję te spraye w Action. One są naprawdę w bardzo dobrej cenie, ale widziałam, że można po prostu przez internet również je zakupić. Dobrze, bierzemy się do roboty. Będziemy na początku rozjaśnić sobie kapelusz z bluzką. Spróbujemy popracować tak troszeczkę na początku precyzyjnie. Ja za chwilę również w ruch pójdą szpachelki. Białym kolorem rozjaśniam teraz, popatrzcie, kapelusz. Zobaczcie, że ta biel naprawdę przepięknie się mi tutaj błyszczy. Sporo farby tutaj na rondo damy. Tu będzie najjaśniej, pojawi się również tutaj oczywiście odcień bieli. Weźmiemy teraz troszeczkę większy pędzelek i odrobinę wody. Spróbujemy sobie porozprowadzać troszeczkę, poparcie plamy. Nic się już nie rozmazuje. Bardzo ładnie, bardzo efektownie zaczyna to wyglądać. Dzięki wodzie możemy uzyskiwać sobie jeszcze dodatkowe takie, poparcie, naturalne przejścia, czyli nawet laserunki wprowadzane tutaj. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy damy szpachelkę. Szpachelka da nam możliwość wprowadzenia dodatkowej, ciekawej struktury od razu. Mniejszą szpachelką możemy wykonywać bardziej precyzyjne ruchy. Natomiast większą, popatrzcie, od razu większe pojawią nam się plamy.
Pamiętajcie tylko, że farby musi być sporo oczywiście na tej szpachelce, żeby ten efekt położenia grubszej płaszczyzny był taki ciekawy, żeby pojawiły nam się też jakieś takie niedociągnięcia. W tej pracy będzie to takie bardzo interesujące. No i trzymam się oczywiście, popatrzcie, tego, co tak naprawdę na wstępie zaznaczyłam, czyli tam, gdzie się pojawił w rysunku światłocień, chciałabym oczywiście, żeby nadal był. Tym pędzlem szerokim również bardzo ciekawie można, popatrzcie, nakładać tą farbę. Pokażemy troszeczkę takiego światłocienia również właśnie w bluzeczce. Tutaj na kokardę damy więcej szpachli, pokażemy też taką ciekawą tutaj strukturę. No i tutaj jeszcze taki fragmencik tej koszuli, która pojawia nam się taka rozpięta z drugiej strony. Ściągając delikatnie tą szpachelką, poparcie farbę, również można jeszcze bardzo tutaj ciekawe takie strukturki uzyskiwać. Odsłaniając delikatnie ten kolor spod spodu, uzyskujemy od razu takie ciekawe półtony i światłocień. Dobrze. Teraz możemy sobie wprowadzić troszeczkę czerni. Pamiętajcie o ściereczce, jak zwykle bawełnianej, która nam się tutaj bardzo, bardzo przydaje. Wprowadzimy sobie trochę takiej mocniejszej czerni po drugiej stronie. Również pracuję mocno tutaj, poparcie tą szpachą. Chcę, żeby duża część tego samego rysunku pozostała, bo on jest tutaj bardzo ciekawy, no ale niektóre rzeczy chcę wzmocnić właśnie czarną farbą. Na przykład w kapeluszu ten paseczek będzie bardzo ciekawie wyglądał. Myślę, że ten kwiatek również możemy w taki ciekawy sposób wykonać właśnie szpachelką. Wystarczy kilka takich mocniejszych, poparcie ruchów i ten kwiatek robi się taki trójwymiarowy. Część rzeczy możemy właśnie ściągnąć spod spodu. Wychodzi nam piękny, czarny kwiat na kapeluszu. Możemy również delikatnie pozaznaczać niektóre kontury. Na dole ubranie również chciałabym zrobić w mocnym kontraście.
żeby praca była naprawdę bardzo, bardzo taka lekka. Zrobię sobie teraz taki półton szarości, czyli połączę po prostu czerń z bielą. Trzeba dobrze rozrabiać farby, kiedy pracujemy szpachelką, żeby one nie mieszały się na płótnie, bo to jest takie troszeczkę nieprofesjonalne. Dobrze jest, kiedy ten kolor już jest po prostu prawidłowo wyrobiony na palecie. Możemy takimi delikatnymi właśnie szarościami jeszcze podkreślić tak naprawdę światłocień, który nam tutaj się ładnie pojawia. Gdzieniegdzie możemy również dotknąć płatki naszej róży taką szarością, wówczas również jeszcze bardziej uwidocznimy jej taki trójwymiar. Małym pędzeleczkiem możemy na przykład podkreślić kolczyk w uchu. On również się nam tak ładnie tutaj, popatrzcie, zaświeci. Twarz chciałabym, żeby pozostała taka właśnie rysunkowa, bo ona jest bardzo ciekawa w tym wydaniu, taka bardzo realistyczna wręcz. Natomiast potrzebuje koloru tego tła, tak abyśmy również tą dużą, grubą szpachlą pokazali taką ciekawą strukturkę, żeby to nie było takie zupełnie gładkie i płaskie jak papier. Pobieram więc sporo właśnie tego koloru i teraz bardzo delikatnie, popatrzcie, przejeżdżając w taki sposób, tak aby szpachelka praktycznie ledwo co dotykała tak naprawdę płótna, możemy narzucić sobie taką również jeszcze bardzo ciekawą graficzną strukturę na nasze płótno, na nasze całe tło, które gdzieś tutaj pozostało. No i oczywiście jeszcze wprowadzić troszeczkę sobie takich ciekawych cieni. Nie zagłuszamy tej czystości tak naprawdę koloru, dzięki temu, że w zasadzie jest to dokładnie ten sam kolor, tylko wprowadzamy po prostu pewną taką ciekawą strukturę jeszcze dodatkowo w to wszystko. Praca robi się jeszcze taka ciekawsza graficznie. Jeżeli gdzieś mamy jakiś rysunek poprzednio wykonany, wówczas również możemy bardzo ładnie teraz już zatuszować wszystko tak naprawdę, czego nie chcemy pokazywać w pracy. Tak, żeby ta estetyka na koniec była taka już naprawdę dopracowana. Dobrze, odrobinę teraz tych jeszcze szarości delikatnie połączę sobie z pozostałością farby z tła. Stworzy mi się taki subtelny ten kolor. I możemy narzucić sobie jeszcze na przykład delikatnie troszeczkę cienia. Zobaczcie, pięknie te kolory pracują ze sobą, wszystko jest jeszcze mokre, więc zarówno ten kolor tła bardzo subtelnie przenika nam w te szarości, tworząc wręcz nawet taki bardzo ciekawy odcień, lekko wchodzący w błękit. Oczywiście to jest jedynie sugestia, ten błękit, pamiętajcie, bo tego błękitu nie ma, ale szarość w zestawieniu z takim ciepłym kolorem tła powoduje, że my gdzieś zaczynamy widzieć niebieski kolor. I to jest też takie bardzo ciekawe zjawisko optyczne.
gdzieś na dole również zasugeruję leciutko ten odcień, tak żeby praca była tak dobrze wyważona kolorystycznie, bo o takich rzeczach musimy, kochani, zawsze pamiętać, że jeżeli wprowadzamy jakiś odcień, dobrze by było, żeby chociażby w 3 miejscach na obrazie on nam się pojawił. Jest to obraz, który jest bardzo fajnie, tak ciekawie czytelny, tak naprawdę z daleka. Ta praca jest z bliska mocna, pełna takich silnych akcentów, plam, natomiast im dalej się zaczynamy przemieszczać, tym on się staje taki bardziej wyraźny, bardziej konkretny i bardziej realistyczny. Na tym właśnie polega urok abstrakcji. Dobrze. To, o czym mówiłam na początku, czyli jeszcze ewentualnie taki spray akrylowy, sprawdzę, czy dobrze pracuje. Dobrze, możemy gdzieniegdzie jeszcze przypruszyć takim sprayem. On tutaj fantastycznie będzie wyglądał, ponieważ ma taki naturalny, jak widzicie, odcień, bardzo zbliżony do tego, co nam się dzieje w tle i gdzieś sugerując w ten sposób jakieś na przykład zmiany kolorystyki albo te takie delikatne chlapnięcia, możemy gdzieniegdzie jeszcze na przykład zmienić leciutko kolorystykę albo dzięki temu dodać sobie po prostu jakiegoś dodatkowego takiego odcienia. Myślę, że praca jest w zasadzie gotowa. Namalowane, jak widzieliście, bardzo szybko, bardzo ekspresyjnie. Biele fantastycznie tutaj wyglądają. Myślę, że gdyby tło było w jakimkolwiek innym odcieniu zbliżonym, również będzie bardzo ciekawe. Możemy również używać szarego tła do różnego rodzaju tego typu prac i będą na pewno bardzo, bardzo efektowne, ciekawe. Praca bardzo nowoczesna, ale taka, myślę, że inspirująca technicznie dla wszystkich. Dziękuję Wam pięknie dzisiaj za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.